No, ja tam za blisko nie podchodzę, bo ja się naglądałem w internecie za dużo filmików. Jak ktoś za blisko podszedł i jakiś nagły podmuch wiatru go zwiał. A ja mam jeszcze za dużo krajów do zwiedzenia i za dużo dzieci do spłodzenia, żeby tak szybko umierać. No to dzień dobry Państwu, witam Państwa w Estonii. Obecnie znajduję się w najsłynniejszym parku narodowym Soma. Jest to park położony całkowicie na bagnach, a to oznacza, że jest tu gigantyczna ilość komarów i mimo iż jestem wypsikany, wykremowany na wszelkie możliwe sposoby, to muszę się jeszcze dodatkowo chronić, bo żrą niesamowicie. W parku narodowym Soma znajduje się wiele ścieżek, szlaczków, gdzie można sobie pochodzić i pospacerować, pooglądać te wszystkie bagna i torfowiska i ogólnie szeroko pojętą przyrodę. Natomiast cechą charakterystyczną Somy jest to, że w marcu i kwietniu park jest całkowicie zalewany i woda podobno sięga aż do koron drzew. Estonia jest super zinformatyzowana i zinternetyzowana. Praktycznie cały kraj jest pokryty siecią i nawet tutaj, nawet na tych bagnach mam piękne LTE. Praktycznie wszystkie sprawy urzędowe da się załatwić przez internet. Założenie firmy przez internet trwa tutaj jakieś 15 minut. Dzieciaki już w podstawówce uczą się programowania, a głosowania przez internet mają już od 2005 roku. Park Narodowy Soma jest świetny właśnie z tego powodu, że praktycznie co kawałek są tego rodzaju parkingi, gdzie można sobie stanąć i normalnie tutaj rozbić namiot. Nawet sobie można zrobić grilla, a tam ogólnie był na parkingu, który był kawałek wcześniej, było normalnie drewno i można było sobie robić ognisko. O, tu kolejna bardzo urodziła miejscówka, ale to co chciałem pokazać to to, że właśnie jeszcze na niektórych parkingach są takie kibelki. W środku jest normalnie papier, wszystko. Z racji tego, że park jest oczywiście za darmo, to muszę przyznać, że jestem pod sporym wrażeniem. Nie wiem kto to utrzymuje, ale naprawdę tutaj mi zaimponowali. Pierwsze wzmianki o Estonii pochodzą z dzieła Germania Tacyta z 98 roku naszej ery. Opisywał on lud Aestii i według historyków chodziło mu o Estów, czyli przodków dzisiejszych Estończyków. W tamtym czasie Estowie najwięcej kontaktów mieli z Wikingami i gdyby wtedy istniał Facebook, to mogliby sobie ustawić status związku nadto skomplikowane, bo z jednej strony utrzymywali kontakty handlowe, a z drugiej strony raz na jakiś czas się tłukli. Natomiast koło IX-X wieku Estonia stała się celem najazdów plemion ruskich. Znalazłem na tym bagnie miejscówkę, gdzie komarów nie ma. Nie wiem czemu, nie rozumiem, ale tutaj akurat komarów nie ma. Powiem wam szczerze, że ten park narodowy Soma jest dość ładny, nie? No nie da się ukryć, jest to taki bagienno-torfowiskowy krajobraz, jest dla mnie czymś nowym. Jeszcze czegoś takiego w sumie wcześniej nie widziałem. Całkiem urokliwie, aczkolwiek no już po kilku godzinach zaczyna się to nudzić. To jest też bardzo ciekawe zjawisko, bo jak się jedzie przez Estonię, to dosłownie co paręnaście kilometrów są przystanki autobusowe po prostu w lesie, dosłownie w lesie. Przecież tutaj nic nie ma, żadnej miejscowości. Z tymi przystankami autobusowymi trochę sobie żartowałem, ponieważ jak się jedzie przez Estonię, tak pomiędzy dużymi miejscowościami właśnie można znaleźć między drzewami takie wąskie dróżki, i one prowadzą właśnie do jakichś takich domków. No i ja się skapnąłem po tym, że najczęściej właśnie są tutaj też skrzynki pocztowe. Estończycy po prostu poza głównymi miejscowościami mieszkają tak dość daleko od głównej drogi. Tam, nie wiem czy to słychać czy nie, ale słychać ogólnie pianie koguta, więc na pewno tam jakiś domek jest. Ja tam nie idę, bo tak domyślam się przynajmniej, że to już jest teren prywatny, więc nie będę komuś właził. Tam widzicie Bałtyk. Północne wybrzeże Estonii jest właśnie bardzo klifowe, są tutaj wysokie klify i tu akurat to jest klif Paldiski, czy jakoś tak. Podobno jeden z największych i najładniejszych. No i właśnie tak idę. Myślałem, że będzie możliwość gdzieś tutaj zejść na dół. Na razie na to się nie zanosi. No tam jakieś laski przede mną idą, mam nadzieję, że wiedzą gdzie idą i tak na razie idę za nimi. No powiem wam, te klify wyglądają trochę tak jakby tu nie bardzo było gdzie zejść na dół. To takie słabe trochę te klify. Myślałem, że to jakieś widoczki będą. No, spojrzałem dobrze na mapę i ogólnie nie wygląda na to, żeby ten szlak schodził w dół do morza, a się ciągnie i ciągnie, więc ogólnie stwierdziłem, że rezygnuję. Może źle robię, nie wiem. No ale cóż, nie mam czasu, żeby to sprawdzać. O, tak to mniej więcej wygląda. Kurde, może tu bym strzedł. Kurwa, i może pójdę tu. Ja to mam zawsze zajebiste pomysły. Nie zawsze dobrze na nich wychodzę, ale chyba tym razem wyszedłem na tym bardzo dobrze. Ale tu śmierdzi. No tak
Powiem szczerze, klify Paldisiki, czy jak to tam się zwie, nie polecam. Takie, jakoś takie, beznadziejne. Spotykam się ostatnio z lansowaniem określenia Livonia zamiast Inflanty. Otóż, proszę Państwa, Inflanty to jest nazwa historyczna określająca tereny należące dzisiaj do Estonii i Łotwy, natomiast Livonia jest to nazwa obszaru geograficznego będącego częścią Łotwy. Stąd określanie Inflant mianem Livonia jest błędne i proszę tak nie robić. Turisalu to kolejny klif, robiący znacznie większe wrażenie niż to poprzednie Paldisiki. Jest nazywany klifem samobójców, ponieważ tutaj przychodzą Estończycy, żeby się zabić. Ogólnie wygląda to tak. Estonia to jest kraj wybitnie nizinny. Najwyższy szczyt ma 317 metrów, o ile dobrze pamiętam. Więc ciężko tutaj o jakieś widoczki. Ciężko, żeby tutaj gdzieś się wdrapać i pooglądać świat z góry. No chyba, że jest jakaś platforma, na którą można wejść. Cenowo Estonia nie wygląda najgorzej. W sensie ceny w sklepach są odrobinę tylko wyższe niż w Polsce. Są produkty, które są droższe, są produkty, które są tańsze, na przykład Coca-Cola. Natomiast ceny w restauracjach są już zauważalnie wyższe. No i powiedziałbym, że ze wszystkich trzech republik nadbałtyckich Estonia wydaje mi się być najdroższa. Tutaj jedna z największych świątyni protestanckich w Estonii, kościół świętego Olafa. A ja opowiem Wam trochę właśnie o religii w Estonii. Otóż 60% Estończyków deklaruje się jako ateiści, natomiast z reszty społeczeństwa większość stanowią prawosławni i protestanci. Katolików jest zaledwie 1%. Natomiast jeśli chodzi o religijność społeczeństwa, to Estonia uważa się za jeden z najbardziej ateistycznych krajów świata, ponieważ tutaj do kościoła nie chodzi prawie nikt. A ja już widzę, że kościoła nie zwiedzę, bo jest zamknięte. O, ten wysoki taki biały kościół z tym taką czarną zieloną wieżą to jest właśnie ten kościół Olafa, co był zamknięty. W XII wieku zaczęto chrystianizować Estonię, szło to jednak bardzo powoli. Każdy kolejny biskup był zabijany. W końcu na poważnie zabrali się za to Duńczycy i zakon kawerów mieczowych. Po latach walk część Estonii była pod panowaniem Danii, a część pod panowaniem zakonu. Kawalerzy mieczowi zostali w końcu włączeni do krzyżaków, co zakonowi krzyżackiemu otworzyło drzwi na Inflanty, a w połowie XIV wieku Dania sprzedała krzyżakom swoją część Estonii. Natomiast początek XVI wieku to już reformacja, która bardzo szybko opanowała miasta, a później wsie. No i można by powiedzieć, że w zasadzie w kilkanaście lat Estonia stała się w pełni luterańska. W XVI wieku w wyniku reformacji i sekularyzacji zakonu krzyżackiego, a dalej osłabieniu jego inflanckiej części, doszło do serii konfliktów określanych mianem wojen inflanckich. W ich efekcie Inflanty zostały podzielone między Rzeczpospolitą, Szwecję i Danię. I do połowy XVII wieku Szwecja opanowała prawie całe Inflanty, a już na pewno ich estońską część. I właśnie do dzisiaj szwedzki okres panowania jest uznawany za najlepszy okres w historii Estonii. Stąd czasami można spotkać się z opinią, że Estończycy mają taki szwedzki kompleks, że oni chcieliby, żeby tutaj w Estonii było tak samo jak w Szwecji. Tutaj mamy kościół Najświętszej Marii Panny, czyli kolejna bardzo ważna świątynia luterańska. A ja powiem o czymś zupełnie innym. Otóż za czasów Związku Radzieckiego do Estonii przyjechało bardzo dużo Rosjan. W pewnym momencie stanowili oni aż 40% całego społeczeństwa. Po upadku ZSRR część Rosjan wyjechała, część przyjęła obywatelstwo estońskie. Ogólnie to się trochę rozmyło. Wciąż jednak szacuje się, że około 20% społeczeństwa estońskiego to są Rosjanie. No i na przykład bardzo widać to na ulicy, bo mimo iż językiem urzędowym jest tutaj estoński, to rosyjski słychać bardzo często i czasami jeżeli się wchodzi do sklepu, który jest prowadzony przez Rosjanina, to on nie zacznie do Ciebie gadać po estońsku, tylko właśnie po rosyjsku. I teraz ciekawostka, jak rozróżnić Estończyka i Rosjanina? Otóż Estończycy mają niebieskie oczy. Wszyscy Estończycy mają niebieskie oczy. Więc jeżeli rozmawiacie z kimś, kto ma oczy nie niebieskie, czyli tam na przykład, nie wiem, czarne albo czerwone, to z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością możecie założyć, że rozmawiacie z Rosjaninem. Ciekawostka mi się przypomniała, to Wam powiem. Nie wiem, czy wiecie, ale większość fok w fokarium na Helu pochodzi z Estonii. Pierwsza była foka Balbina, którą uratowano na plaży w Juracie. I tak się potem jakoś dziwnie złożyło, że kilka kolejnych fok również pochodziło z Estonii. No i tak już zostało. Teraz są też oczywiście w fokarium na Helu foki z innych krajów, ale wciąż większość pochodzi z Estonii. Zabawne jest, że tutaj jak się jedzie drogą, to jest dużo znaków ostrzegających przed łosiami. Ja miałem okazję jeść w Tallinie zupę z łosia, przyznam szczerze, bardzo dobra. Poza tym w Polsce jak się jedzie drogą, to najczęściej trafia się na rozjechane koty albo lisy.
no to tutaj w Estonii najwięcej jest przy drodze rozjechanych borsuków. Podobno trafiłem na straszne upały w Estonii. Oni tutaj narzekają, że jest bardzo gorąco. I owszem, jest ciepło, ale nie za ciepło. Kurczę, nie wiem, jak mam to lepiej zobrazować. Jaja się pocą, ale nie obcierają. W XVII wieku w wyniku wojny północnej Estonia trafiła w ręce Rosji. Kraj został oczywiście zdewastowany, aczkolwiek Rosja nie narzuciła jakoś strasznie jakiegoś mocnego reżimu. Wciąż religią dominującą był luteranizm. Szlachta, głównie niemiecka, utrzymała swoje prawa. Natomiast to, co jest istotne, to że Rosja budowała szkoły, a z kolei, żeby zawrzeć związek małżeński w luteranizmie, trzeba przystąpić do czegoś takiego jak konfirmacja. To z kolei wymaga umiejętności czytania i pisania. No i właśnie łącząc te dwa fakty ze sobą, to doprowadziło do tego, że estońscy chłopi w owym czasie byli jednymi z najlepiej wykształconych w Europie. W połowie XIX wieku pojawiły się ruchy narodowościowe. Estończycy to naród chłopów, tutaj inteligencję stanowili Niemcy, ale ogólnie rozwój edukacji i budowa szkół sprawiała, że zaczęła się pojawiać jakaś tam grupka drobnej estońskiej inteligencji, no i oni właśnie te ruchy narodowościowe tworzyli. Estonia uzyskała niepodległość po I wojnie światowej. Spróbuję tu wejść. Dobra. W wyzwoleniu Estonii pomogli Niemcy, którzy chcieli tutaj otworzyć swoje księstwo bałtyckie. Natomiast przeciwko Niemcom działa Wielka Brytania, której zależało na utrzymaniu równowagi sił w regionie. Więc Niemcy pomogli wyprzeć ruskich i niewiele z tego mieli. Estonia ma największą na świecie liczbę kraterów meteorytowych w przeliczeniu na 1 km², ale nie są one chyba jakoś szczególnie spektakularne, bo nie widnieją jako atrakcje turystyczne. Flaga Estonii to jest z kolei flaga organizacji studenckiej Wironia, tam bodajże chyba z XIX wieku, z czasów, gdy ta cała świadomość narodowa się rodziła. Istnieje wiele interpretacji, co znaczą kolory tej flagi, że tam na przykład czarny to jest symbol zaoranej ziemi albo ubrodzonego kaftana estońskiego rolnika. No ale to jest takie dorabianie ideologii do czegoś, co tak na dobrą sprawę nie istnieje, bo kolory flagi estońskiej nie znaczą tak naprawdę nic. Miski nõua mult pühendumust, kuigi olengi pühendunud. Kõik ei käi kella järgi, alati toimin löön marsuut. Aeg ajab kannatust vaid, aeg näitab armastust vaid, aeg annab andestust vaid, aeg avab silmad ja suu. W 1919 roku Finlandia wprowadziła prohibicję, no i estońscy rybacy bardzo szybko ogarnęli interes i zaczęli swoimi kutrami szmuglować spirytus. Duża jego część pochodziła z wolnego miasta Gdańsk, gdzie była kupowana 3,5 raza taniej niż końcowa cena butelki sprzedawana Finom. Zimą, gdy Bałtyk zamarzał, to pomiędzy wodami terytorialnymi powstawały prawdziwe wioski, gdzie kwitł przemyt i tam sobie Finowie przyjeżdżali i mogli sobie nawet zanocować, bo powstawały takie mini hoteliki i restauracyjki, można było coś zjeść. No i do dzisiaj Finowie stanowią 60% wszystkich turystów przyjeżdżających do Estonii. Wciąż celem turystycznym jest głównie, żeby się najebać, bo w Finlandii alkohol jest bardzo drogi, natomiast w Estonii, nie licząc pubów, to nie wiem nawet, czy nie jest tańszy niż w Polsce. Jeszcze z takich ciekawostek to Estończycy wymyślili sport kicking i polega on na huśtaniu się na takiej zajebiście wielkiej huśtawce. W dwudziestoleciu międzywojennym stosunki polsko-estońskie były wzorowe, dyplomatycznie, handlowo, militarnie, turystycznie, dosłownie na każdym polu, a to z tego względu, że żoną najważniejszej wówczas postaci w Estonii, czyli generała Johanna Lajdonera, była Polka i ona kazała mu kochać Polskę i Polaków. Znajduje się obecnie w Parku Narodowym Lachema, to jest drugi najważniejszy park obok Somy. Jest on troszkę bardziej zróżnicowany, bo obejmuje także wybrzeże, no ale mimo wszystko to wciąż jest jednak głównie las i bagna i torfowiska. Rok 1939, wiadomo co się wtedy stało, pakt Ribbentrop-Mołotow. Estonia dostała się do radzieckiej strefy wpływów i już właśnie w 1939 roku Hitler wezwał wszystkich estońskich Niemców do powrotu do ojczyzny. Oni na to wezwanie jak najbardziej zareagowali i w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy kłopotliwy problem mniejszości niemieckiej w Estonii całkowicie przestał istnieć. W roku 1941, jak wiadomo, Rosja zaczęła walczyć z Niemcami, no to Estonia była areną bardzo wielu walk. Bardzo dużo się tutaj działo, już nie będę o tym opowiadał. Jak ktoś lubi tematy II wojny światowej, to polecam sobie poczytać. Ponieważ Niemcy wojnę przegrali, no to Estonia pozostała już Republiką Radziecką, ale za czasów zimnej wojny Republiki Bałtyckie były swego rodzaju wystawą dla Zachodu, więc życie tutaj upływało nieco lepiej niż w reszcie Związku Radzieckiego. Śruba została przykręcona dopiero za czasów Breżniewa
i wtedy można powiedzieć, że zaczęła się taka silna rusyfikacja w Estonii. W 1988 roku odbyło się w Estonii kilka festiwali, w trakcie których śpiewano patriotyczne, łączące naród pieśni. Stąd mówi się o śpiewającej rewolucji i ma to na tyle duże znaczenie dla Estończyków, że do dziś co roku odbywa się festiwal piosenki, na który przychodzi 200 000 osób, czyli 1/6 całego kraju. Nie muszę chyba mówić, że w 1991 roku odbyło się referendum, na nim Estończycy zagłosowali za niepodległością, no i od jakby tego czasu mamy niepodległą Estonię. Turystyka w Estonii dopiero raczkuje. Można tutaj przyjechać, zwiedzić parki narodowe, ale jest to w większości turystyka piesza. Można też przyjechać na kajaki, które są tutaj bardzo popularne. Można przyjechać, zwiedzić Tallinn, który moim zdaniem jest strasznie nieciekawym miastem. Jak się jest Finem, można tutaj przyjechać i uprawiać turystykę alkoholową. Tak czy siak, ja 3 kraje nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, uważam za najnudniejsze kraje, w jakich byłem. I Estonia jakoś szczególnie mojego zdania tutaj nie poprawiła. Na zakończenie jeszcze taka ciekawostka. W języku estońskim słowo tusk oznacza zmartwienie. Do zobaczenia.